Cześć, z tej strony Maksym z Sauna Sol i dzisiaj pokażę Wam, jak korzystać z naszych zestawów saunowych i akcesoriów. Także jeżeli od niedawna jesteście właścicielami jednej z takich saun, albo wypożyczyliście ją od jednego z naszych partnerów, to ten filmik jest dla Was, także chodźcie ze mną. Zacznijcie od wyjęcia namiotu z pokrowca. Zdejmijcie pasy ściągające i rozłóżcie namiot na płasko, upewniając się, że stelaż jest po wewnętrznej stronie. Pociągnijcie za każdy z 4 boków, chwytając za materiałowe paski na środku. Najlepiej zrobić to, stojąc w rozkroku na dolnej krawędzi namiotu. Wejdźcie do środka i wypchnijcie dach, napierając na okrągłą metalową część stelaża. Żeby ułatwić sobie rozkładanie, przypnijcie drzwi na rzep albo zwincie je tak jak na filmie. Otwórzcie otwory wentylacyjne, jeden od zewnątrz, a drugi w środku. Następnie odkryjcie tyle okien, ile chcecie. Ja na filmie odkrywam wszystkie. Kolejny krok to włożenie dolnej rurki stelaża. Jeżeli macie taką możliwość, przytwierdźcie saunę śledziami. Jeśli nie, na przykład gdy rozkładacie ją na betonie albo tarasie, obciążcie ją dookoła czymś ciężkim, na przykład kamieniami albo cegłami. Teraz czas na piec. Wyjmijcie go z pokrowca i obróćcie tak, jak pokazujemy na filmie. Dzięki temu łatwiej będzie wyjąć rury kominowe i rozłożyć nóżki. Wstawcie piec do namiotu i otwórzcie ściany boczne. Zdejmijcie osłonę otworu kominowego i złóżcie komin. Jeśli macie kosz na kamienie, najpierw złóżcie go i połóżcie na piecu, zanim zamontujecie komin. Nie macie kosza? Nie martwcie się, kamienie możecie ułożyć bezpośrednio na piecu. Teraz możecie zamontować komin. Czas na ławki. Postępujcie zgodnie z tym, co robię na filmie. Pamiętajcie, żeby podkładki śrub były po zewnętrznej stronie i dobrze dokręćcie motylki. Na filmie pokazujemy też, jak złożyć małą ławkę podróżną. Na koniec wnieście do środka swoje ulubione akcesoria i kamienie. Ułóżcie kamienie na piecu i sauna jest gotowa. W trakcie palenia możecie regulować dopływ powietrza w popielniku. Zasada jest prosta. Im więcej powietrza wpuścicie, tym mocniej będzie się palić. Podczas rozpalania możecie delikatnie wysunąć popielnik, żeby piec szybciej się rozpalił. Kiedy osiągniecie odpowiednią temperaturę, lekko przymknijcie dopływ powietrza. Dzięki temu drewno będzie się spalało wolniej, a temperatura nie będzie rosła. Zawsze ustawiajcie ławki na równym podłożu, żeby się nie chwiały. Ławki możecie ustawić na różne sposoby. Na filmie pokazujemy Wam 2 optymalne układy, zależnie od tego, ile ławek macie. W pokrowcu znajdziecie też kilka dodatkowych elementów. Rurkę, która służy do zawieszenia ręczników, ubrań albo innych rzeczy, podłogę. My osobiście lubimy chodzić boso po naturalnym podłożu, ale wybór należy do Was. Jeśli korzystacie z podłogi, uważajcie, żeby nie rozdawać wody podczas polewania kamieni, bo powierzchnia może zrobić się śliska. Matę ognioodporną pod piec. Jeżeli używacie podłogi, mata jest konieczna, żeby chronić jej materiał przed wysoką temperaturą. Biała strona do dołu, czarna do góry. 2 wpinane kieszenie na drobne przedmioty. Boiler na wodę montujecie zamiast jednej z rur kominowych. Dzięki niemu możecie zagotować wodę, na przykład po to, żeby zmieszać ją z zimną i wziąć ciepły prysznic w terenie. Ta stalowa rurka odprowadza parę. Gdy woda się zagotuje, para cały czas trafia do sauny, zwiększając wilgotność powietrza. Termometr możecie zawiesić za pomocą klipsa, spinacza albo sznurka. Korzystając z olejków, pamiętajcie, żeby nigdy nie wkraplać ich bezpośrednio na piec, bo grozi to zapłonem. Najlepiej dodawać kilka kropel do chochli z wodą, zamiast wlewać olejek do całego wiadra. Po skończonym saunowaniu, jeśli chcecie złożyć saunę, zacznijcie od pieca. Najpierw wyjmijcie wszystko ze środka i usuńcie popiół, tak jak pokazujemy na filmie. Użyjcie do tego rękawic ochronnych. Następnie zdejmijcie kamienie. Później złóżcie ławki. Wyjmijcie komin, a potem piec. Złóżcie boczne ścianki i lekko przykręćcie je motylkami. Połóżcie piec tak, jak pokazujemy na filmie, żeby łatwiej było złożyć nóżki i schować komin do środka. Obróćcie piec do góry nogami i załóżcie pokrowiec. Bardzo ważne, przed złożeniem upewnijcie się, że namiot jest suchy. Jeśli musicie złożyć go mokrego, pamiętajcie, żeby w ciągu 24 godzin ponownie go rozłożyć i dokładnie wysuszyć. Jeśli namiot jest zabrudzony piaskiem, warto go wcześniej lekko oczyścić. Wyjmijcie śledzie i zamknijcie otwór kominowy, wszystkie okna, otwory wentylacyjne oraz wyjmijcie dolną rurkę stelaża. Składanie zacznijcie od dachu. Pociągnijcie ze stelaż tak, jak pokazujemy na filmie. Następnie przymknijcie drzwi do połowy i wciśnijcie każdą ze ścian, żeby namiot się złożył. Kiedy namiot leży już na płasko, złóżcie go w trójkąt, potem jeszcze raz i zwincie.
Załóżcie pasy ściągające. Możecie pomóc sobie kolanem, żeby było łatwiej. Włóżcie namiot do pokrowca, zamknijcie go i ściągnijcie pasami. Gotowe!